Dosłownie 2 miesiące temu do społeczności Minecraftowego YouTube'a zawitało coś, co zrewolucjonizuje obecną scenę. Jak wszyscy dobrze wiedzą, od lat na platformie królował Replay Mod, który miał właściwie monopol, a jednocześnie był najbardziej podstawową modyfikacją dla twórców. Od każdego, kto zaczynał na przykład na jakimś SMP, wymagana była znajomość tego moda. Nie było dużo innych sposobów, żeby móc coś przedstawić z perspektywy trzeciej osoby. A że teraz, wcześniej nic nie było, nie kłamie. W tym filmie przedstawię nowe alternatywy i w czym przewyższają poprzednika. No ale teraz wróćmy do pytania, co właściwie jest nie tak z Replay Modem? Po otwarciu, o ile nie natrafimy na tego jednego buga przy ładowaniu, widzimy GUI wyjęte prosto z Minecrafta, dwie osie czasu, jakieś keyframe do pozycji kamery i czasu, a do tego listę jakichś różnych opcji i keybindów. Replay Mod jest strasznie przestarzały, nieintuicyjny i niewygodny. Ogólnie mam takie wrażenie, że te camera paths, jak to odmienić po polsku, są strasznie niewygodne, nieintuicyjne. Nie mamy tu graph editora, fob changera i tych wszystkich udogodnień, które daje nam flashback mod. Jest to owa modyfikacja, która stała się głośna na Minecraftowym YouTubie dosłownie 2-3 miesiące temu. Możliwe, że polscy twórcy jej używają. Nie wiem, nie chcę mi się sprawdzać. Sprowadzając się do esencji tego wywodu, sądzę, że Replay Mod może mu ustąpić z miejsca. W czym Flashback Mod jest lepszy? Z początku jest w miarę podobnie. W grze mamy jeden przycisk, a w menu przycisk do otwarcia zapisanych replayów. Zacznijmy od tego, co pojawia się na ekranie po otwarciu replaya. Widzimy tu elegancki i przejrzysty GUI, nie to co w Replay Modzie. Główną część ekranu zajmuje podgląd, a obok mamy różne opcje i timeline. To jest bardzo wygodne, możemy poukładać te 3 segmenty jakkolwiek chcemy. Na pasku góry mamy zakładkę File, gdzie możemy wyeksportować screena, albo ujęcie, albo otworzyć poprzednio wyrenderowane. Przepraszam, że wam przerywam, ale zostało nam malutko do 5K i z tej okazji możecie mi zadawać pytania do Q&A w komentarzach, które nagram pewnie gdzieś w połowie stycznia. Do nowych wideów, skoro oglądacie do tego momentu, to możecie zostawić subika, aby nie przegapić nowych filmów, ale ja was nie zmuszam. A więc wracając do odcinka, wracam do korzeni, pora na szybki tutorial całego moda. Okej, u mnie to wygląda nie tak jak powinno, bo mam też zainstalowanego Replay Moda. Da się to nacisnąć, nie? Mamy Start Recording. Tu mamy opcje Finish, Pause i Cancel. Pobiegajmy sobie. No, jakby kogoś zastanawiało, co to za świat, to z takiego jednego filmu bardzo polecam. Nikt mi nie zapłacił za reklamę. Jak same nazwy mówią, możemy anulować albo zakończyć. Tu mamy też opcję nazwania tego replaya, ale możemy też wybrać folder, w którym to ma się zapisać. I jak widać w menu, mamy tutaj taką ikonkę, tu poniżej jest Replay Mode, jak coś. Widzicie tu nazwę tego replaya, dokładna data oraz jego długość. Możemy tutaj sobie edytować nazwę i po prostu klikamy. Jak teraz widzicie, mamy tutaj pełno opcji. Tutaj możemy zmienić widoczność takich elementów jak chat, boss bar. Scoreboard to jest taka tabelka po boku, jak na przykład na Bedwarsach. Action bar to takie napisy w tym miejscu, a title text to takie na środku. Tutaj możemy też wyłączyć renderowanie bloków, renderowanie innych mobów, renderowanie graczy, partikle, niebo. Tutaj, co bardzo mi się podoba, możemy ustawić sobie taką siatkę i jest to bardzo przydatne. Co do tego, to w sumie nie wiem, co to... Tutaj zmieniamy ten jakby... Tak, tu jest opcja Add Element, która służy do tego, aby móc animować, dodawać keyframe'y do danych opcji, czy tam tych obiektów, jak na przykład camera orbit, camera shake, FOV, speed, timelapse, time of day. Jakby kogoś zastanawiało teraz, czy mam lewy przycisk myszy, a scrollem mogę sobie zmieniać szybkość latania. Ustawmy sobie kamerę tutaj i po 5 sekundach powiedzmy tutaj. Teraz sobie zaznaczamy to i tu możemy zmienić jakby dokładne te wartości. Tego nie będę tłumaczył, jak ktoś montuje filmy, to raczej wie, o co chodzi. Tu mamy bardzo łatwy graph editor. Możemy sobie wybrać ease in and out i to tyle. Możemy też zanimować na przykład FOV. To też daje ciekawy efekt. Tak samo możemy zrobić z czasem w grze. Ale co ciekawe, możemy po prostu najechać na ten podgląd i klikając F1 mamy właśnie tylko ten podgląd, nie? Najeżdżając kursorem na jakiegoś gracza, czy tam NTD po prostu, możemy ustawić kamerę na tej personie. Możemy użyć Spectate, gdzie mamy widoczną rączkę, co jest ciekawe. Jeśli dobrze rozumiem, to da się też tutaj włączyć wychytywanie dźwięków z gry. Tutaj co ciekawe, można zmienić skina, na przykład nick. Chyba trzeba tutaj podać to no i to w sumie na tyle. W tym momencie powinienem podsumować plusy i minusy, ale z jakiegoś powodu ich nie wymieniłem. To są wcześniej w filmie. O czym w ogóle. A więc mam nadzieję, że nowa modyfikacja na rynku pomoże twórcom wejść na wyższy poziom. A w nowym filmie z Minecraft Miasta i mojej wypowiedzi o Minecraft Film macie przykłady ujęć Flashback Moda. Staram się trochę, więc możecie obejrzeć.